Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Wyobraź sobie, że budzisz się w miejscu, gdzie nic już nie przypomina świata, który znasz. Nie masz imienia, tylko numer. Nie masz domu, tylko barak z 3 pryczami, na których śpi po kilka osób. Za drutami cisza, która brzmi jak koniec wszystkiego. Miejsce, w którym człowieka sprowadzono do numeru, do ciała, które ma przetrwać kolejny dzień, jeśli w ogóle da radę. Miejsce, gdzie nawet czas przestał istnieć, a przyszłość skurczyła się do najbliższego posiłku. A jednak nawet tam, pośród brudu, głodu i śmierci, niektórzy potrafili odnaleźć coś, czego nie zdołało zniszczyć żadne cierpienie. Sens. Bo sens nie zależy od warunków. To coś, co istnieje nawet wtedy, gdy wszystko inne znika. To historia o człowieku, o tym, jak w najciemniejszym miejscu można odkryć, że wolność nie kończy się na drutach kolczastych. To opowieść o sensie, który daje siłę przetrwać, o odwadze, która rodzi się z bezsilności i o nadziei, która nie potrzebuje dowodów, żeby istnieć. Dowiesz się, jak odnaleźć znaczenie nawet w bólu, jak nadać życiu kierunek, gdy wszystko wydaje się bez sensu i jak zachować człowieczeństwo wtedy, gdy cały świat zdaje się je tracić. Część pierwsza. Granice człowieczeństwa. Obozowa rzeczywistość zdawała się być nierealna. Rano apel, praca ponad siły, głód, zimno i wieczorem znowu apel. I cisza, w której każdy pytał siebie po cichu, po co? Nie było już nazwisk, rodzin i marzeń, tylko kolejny dzień, kolejne numery, kolejny transport. A mimo to pośród tej beznadziei pojawiały się momenty, które przypominały, że człowiek to coś więcej niż tylko ciało. Jeden z więźniów oddał swój kawałek chleba słabszemu. Ktoś inny ryzykował życie, by ukryć przyjaciela przed kapo. Ktoś szeptał w nocy: jeszcze jeden dzień, wytrzymaj. Te gesty były maleńkie, ale tam były oznaką heroizmu, bo w miejscu, gdzie system próbował odebrać wszystko, człowiek wciąż mógł wybrać, jaki chce być. Nie można kontrolować tego, co się dzieje, ale można kontrolować to, jak się odpowie. Ta chwila między bodźcem a reakcją to właśnie nasza wolność i to ona decydowała, kto przetrwał, a kto gasł, zanim nadszedł koniec. Część druga. Gdy sens staje się tlenem. W obozie nie przetrwali najsilniejsi ciałem, ale ci, którzy mieli powód, by żyć. Czasem był to ktoś, kto czekał po drugiej stronie drutów. Czasem obietnica, że trzeba dokończyć książkę, rozpoczętą pracę albo po prostu zobaczyć jeszcze raz niebo poza tym miejscem. Był więzień, który co wieczór szeptał imię żony. Nigdy nie wiedział, czy żyje, ale samo wspomnienie jej twarzy dawało mu siłę, by wstać kolejnego dnia. Inny powtarzał: jeśli się poddam, oni wygrali i to był jego powód. Człowiek, który zna swoje dlaczego, potrafi przetrwać nawet wtedy, gdy napotyka rzeczy, których nie rozumie. Sens nie usuwa cierpienia, ale nadaje mu kierunek. Ci, którzy stracili powód, umierali najpierw w środku. Przestawali mówić, myśleć, reagować. Nie musiał przyjść żaden strażnik. Wystarczyło, że zgasł w nich sens. Sens był jak tlen. Nie widzisz go, ale bez niego nie przeżyjesz. Część trzecia. 3 drogi do sensu. Człowiek może odnaleźć sens na 3 sposoby. Pierwszy, przez tworzenie. Nawet w obozie byli więźniowie, którzy naprawiali rzeczy. Śpiewali, uczyli innych języka, pisali na skrawkach papieru. Każdy gest był przypomnieniem, że wciąż mogą coś dać światu. Drugi, przez doświadczenie. Niektórzy znajdowali sens w tym, że potrafili jeszcze dostrzec piękno. W zachodzie słońca nad drutami, w śniegu, który cicho przykrywał baraki. Ktoś powiedział: to było tak piękne, że zapomnieliśmy na chwilę, gdzie jesteśmy. I trzeci, przez cierpienie. Najtrudniejszy, ale też najgłębszy. Bo jeśli nie da się już nic zrobić, można przynajmniej zachować godność, nie dać się złamać, nie pozwolić, by ból poszedł na marne. Nie zawsze możemy wybrać to, co nas spotyka, ale zawsze możemy wybrać, kim się staniemy w odpowiedzi na zaistniałe wydarzenia. Część czwarta. Wybór postawy. Wielu więźniów pytało, dlaczego ja, ale z czasem to pytanie się odwracało. To nie życie ma się tłumaczyć przed nami. To my mamy odpowiedzieć, co zrobimy z tym, co nas spotkało. Nie chodzi o to, czego oczekujesz od świata, ale o to, czego świat oczekuje od ciebie. To pytanie zmienia wszystko. Nie szukasz sensu na zewnątrz. Tworzysz go swoim działaniem. Nie czekasz na znak.
robisz ten pierwszy krok sam. Czasem po prostu tym, że mimo zmęczenia wstajesz, że mimo lęku mówisz prawdę, że mimo zwątpienia wciąż próbujesz. To właśnie jest sens. Nie w słowach, ale w postawie. Jeśli te treści są dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Część 5. Cierpienie jako zadanie. Cierpienie jest częścią życia. Nie da się go wyłączyć, ale można nadać mu znaczenie. Wielu więźniów mówiło, że kiedy nauczyli się patrzeć na swój ból jak na zadanie, a nie karę, przestawał ich niszczyć. Pewna kobieta, która straciła męża i dziecko, powiedziała: gdybym nie przeszła przez to wszystko, nigdy nie zrozumiałabym, jak głęboko można kochać. To nie znaczy, że cierpienie jest dobre, ale może stać się nauczycielem, jeśli przestaniesz z nim walczyć, a zaczniesz je rozumieć. Sens nie usuwa bólu, ale sprawia, że staje się możliwy do udźwignięcia. Część 6. Sens w zwyczajności. Sens nie musi być wielki, nie musi być pisany w historii świata. Czasem to po prostu to, że dbasz o kogoś, że wykonujesz swoją pracę uczciwie, że zauważasz drugiego człowieka. W obozie niektórzy potrafili dzielić się uśmiechem, nawet jeśli sami nie mieli już nic. To był ich sposób, by ocalić człowieczeństwo. W codziennym życiu też tak jest. Wystarczy rozmowa, w której jesteś naprawdę obecny, gest, który nic nie kosztuje, a daje komuś wiarę, że nie jest sam. Sens nie musi być spektakularny. Wystarczy, że jest prawdziwy. Część 7. Miłość jako ocalenie. W obozie wielu ludzi traciło wszystko, ale jedna rzecz pozostawała nietykalna. Miłość. Nie zawsze była spotkaniem, czasem tylko wspomnieniem. Miłość to nie tylko uczucie, to również wybór. To sposób, w jaki człowiek przekracza samego siebie. W najciemniejszym miejscu świata była jedynym światłem, które nie gasło. Część 8. Szczęście jako efekt uboczny. Szczęście nie przychodzi, gdy się go szuka. Przychodzi wtedy, gdy robisz coś, co ma sens. Nie można chcieć być szczęśliwym. Można tylko żyć tak, by szczęście stało się jego efektem ubocznym. Jak cień. Nie złapiesz go, ale zawsze idzie za tobą, jeśli idziesz w stronę światła. To nie jest książka o przetrwaniu. To książka o życiu. Pokazuje, że sens nie jest luksusem dla spokojnych czasów, ale siłą, która pozwala przejść przez każdy kryzys. Nie pytaj, czego oczekujesz od życia. Zapytaj, czego życie oczekuje od ciebie. Sens nie czeka na lepszy moment. Zaczyna się teraz, w tym, co robisz, w tym, jak reagujesz, w tym, że mimo wszystko wciąż wybierasz nadzieję. Jeśli ta opowieść coś w tobie zostawiła, napisz w komentarzu, co jest twoim dlaczego, co sprawia, że każdego dnia wstajesz mimo wszystko. A jeśli chcesz co tydzień wracać do książek, które pomagają żyć głębiej i spokojniej, zasubskrybuj kanał, bo czasem wystarczy jedno zdanie, żeby przypomnieć sobie, że nawet w ciemności można znaleźć sens.